Dashboard. Witam na kolejnym wyjściu. Ostatnio trochę soła passa, więc chyba już trzecie wyjście. Przyjechałem, jestem na ambonie, bo łowisko, do którego planowałem jechać, było zajęte. Jesteśmy na ambonie, na której strzeliliśmy sarnę, którą widzieliście na odcinku, jak gotowałem i jadłem. Możecie sobie tutaj zobaczyć. Już parę odcinków powstało z tego pola, niekoniecznie wszystkie z ambony. No i jak przyszedłem tutaj, to od razu na polu zauważyłem 2 lisy i jenota, który mi przebiegł przez drogę i wyskoczył na pole, a w oddali pod amboną wydawało mi się, że widzę dzika. No i rozsądek przegrał i zamiast wybrać jenota, to ruszyłem za dzikiem. No i święty Hubert mnie tym pokarał, bo tak naprawdę nastawiałem się na te drapieżniki i podstawił mi od razu 3 pod nos. Ja wybrałem mięso i dzik okazał się być upartym kozłem, który długo po prostu nie podnosił łba. A jak chciałem się wrócić już, żeby strzelić do lisów, to no to nie było jak za bardzo, bo były na dom i musiałem przejść koło nich. No ale wróciłem się, siadłem na ambonę. Teraz chwilowo opustoszało dookoła, ale słyszę, że suka lisa się odzywa, więc mam ze sobą wabik, predatorka i nic straconego, bo zaczniemy wabić i myślę, że na pewno coś tu podciągniemy do siebie. No i może uda się coś pozyskać. No a tak to jest, jak człowiek pazerny, chytry 2 razy traci, jak to mówią. Także zaczynamy zasiadkę, zaczynam wabić już. Było chwilę spokoju, więc postanowiłem się z wami przywitać, ale już po coś tu w końcu przyjechaliśmy. Nie po to, żeby gadać, tylko po to, żeby polować. Także zaczynam. Dobra, ja będę powoli kończył, bo strasznie zmarzłem, zresztą widać po moim nosie. Przyszedł mróz i mnie chce stąd wygonić ewidentnie. No miałem tego jednego lisa, ale ciężko go było strzelić, bo ktoś wymienił siedzenie w ambonie i nie przemyślałem tego wcześniej. Jest teraz tak nieoptymalna wysokość, że nie ma szansy, żeby strzelić, żeby w ogóle się złożyć. Bardzo, bardzo nisko tutaj jest, niskie siedzenie, a raczej bardzo wysoka barierka tu jest i wcześniej po prostu było nienaturalnie wysoko to siedzenie i komuś się niewygodnie siedziało. Barierki są wysokie, żeby po prostu nie wiało jak się siedzi, no ale coś za coś, w takim razie musi być to wyższe siedzenie. No będę musiał sam przynieść jakieś deski i tutaj coś normalnego zbić, albo przyniosę jakieś krzesło wysokie na przyszłość, żeby było. No bo no zepsuło mi to wszystko tak naprawdę. No a ta przednia zabudowa jest jeszcze wyższa, więc tutaj jest tak ani na kucaka, ani na klęczka. No i trzeba w takim półprzysiadzie
no to ciężko się tak strzela, jak się nie ma stabilnej pozycji. No nic, no słyszę, że gdzieś sokolica cały czas z tyłu tam się odzywa i te lisy ciągną tam do niej, w tamtą stronę. No jednego mieliśmy na spokojnie na strzał z tej ambony, no i wcześniej tamte, ale no trudno. Przyjadę następnym razem i coś upoluję. Mam nadzieję, bo kolejne wyjście niestety bez pozyskania. Także dziękuję. Widzimy się na następnym wyjściu. Daszbur, witam na kolejnym wyjściu. Początek marca, robi się już ciepło, noce są coraz cieplejsze, robi się miękko, więc dziki wychodzą na łąki. Jak dziki wychodzą na łąki, to ja się dzisiaj na nie udam i podspaceruję, zobaczymy, może znajdziemy jakąś buktującą wataszkę. No, końcówka zimy była dla mnie troszeczkę felerna, mam już chyba 3 wyjścia za sobą albo 4 bez pozyskania, no ale takie jest polowanie, dobrze o tym wiemy, to nie jest bufet, ale na wiosnę zazwyczaj robi się łatwiej, jak już te mrozy odpuszczą. Taki jest plan, jak przedstawiłem. Ruszamy na łąki, nie przedłużam, niech burdarzy. No i słuchajcie, tak jak widzieliście na pierwszej łące, którą miałem, była całkiem pokaźna chmara jeleni. Na następnej był tylko kozioł, którego nawet nie nagrywałem. No i potem sobie z tej łąki przeszedłem na taką drugą, większą. Tam prowadziła taka droga w takim malutkim lasku, ale była strasznie rozjeżdżona przez jakieś ciężkie maszyny. No bagno totalne, przez co narobiłem trochę hałasu i próbując się przedrzeć, wyszedłem na tą największą łąkę, ale okazało się, że kurcze dziki na samym rogu tej łąki też tam buchtowały i wszedłem centralnie na nie. Normalnie widziałem je gołym okiem. 4 równe dziki, nie za duże. Jak tylko przystawiłem termy do oka, żeby włączyć nagrywanie, to już widziałem tylko, jak znikają w takim brzozowym lasku. A mówię po ptokach, ale słyszę, że nie spłoszyły się aż tak, bo czują się bezpiecznie i gdzieś w tym lasku grasują, hałas nie milknie. Mówię, ok, idę za nimi. No i z tego brzozowego lasku przeszły na taki większy las, więc ja duktem i akurat fajnie się złożyło, że szły wzdłuż tego duktu, którym ja jakby za nimi podążałem. No i świetnie je słyszałem. I też muszę Wam powiedzieć, że mam trochę zmysły wyostrzone w tym momencie, bo aktualnie przechodzę post, głodówkę. Jestem 8 dzień bez jedzenia, moim paliwem jest tylko woda. Oczywiście nie polecam tego nikomu, ja to robię regularnie, raz do roku. Wiem, jak to robić. Robię to prozdrowotnie, głównie po to, żeby walczyć z boleriozą, bo no, choroba, którą myśliwi bardzo dobrze znają i od lat z nią walczę. No, zresztą załączę Wam zdjęcie, jakie powikłania przez to miałem i jak wygląda w tym momencie już na zawsze skóra mojej głowy. Ale to taka analogia tylko, nie o tym jest ten odcinek, ale skutkiem tego, że jestem na tym poście, mam naprawdę bardzo mocno wyostrzone zmysły. Normalnie jak żona kroi pomidora 2 pokoje obok, to ja już czuję, że ona go kroi. No to brzmi jak science fiction, ale naprawdę to tak działa. No i słuch też mam wyostrzony. Możliwe, że bez tej głodówki też bym je słyszał, ale robi to taką otoczkę, że kurczę, te zmysły wyostrzone prawdziwy łowca teraz, tak jak kiedyś ludzie nie jedli i wyostrzały im się zmysły, żeby w końcu pozyskać to pożywienie dla siebie i dla swojej rodziny. W każdym razie, no, w końcu pojawiły się te dziki na takiej, no przecinka to jest dużo powiedziane, tu kiedyś była przecinka, bo są, widzę, jakieś pościnane pnie, ale jest to już dosyć zarośnięte, no, takie krzaki są. No i udało się jednego z tych dzików strzelić. Kula położyła dzika w ogniu. No ale mówię, no nie będę go ciągnął, bo to no, ze 100 metrów.
no bo nie mam znowu aż tak siły, sam ten podchód tak naprawdę mnie zmęczył. No, czułem się rewelacyjnie, dopóki przez te 8 dni tak naprawdę nie miałem jakiegoś większego wysiłku fizycznego, bo ja pracuję przy komputerze, więc to nie jest żaden wysiłek fizyczny. No i ten podchód sam sobie mnie zmęczył. Jak wracałem po samochód po tym strzale, zanim podszedłem do dzika, wróciłem się po samochód, mówiłem na spokojnie, bo auto zostało ładny kawałek za mną. Jeszcze przez te podmokłe łąki, no to czuć. Jeszcze z tym sprzętem, który ja tacham, i te kamery, nie kamery, nie wiem po co to noszę tak naprawdę, przecież mogę sobie potem podjechać z tym, no ale lubię zawsze mieć wszystko przy sobie w razie gdyby się coś wydarzyło. No i objechałem, przyjechałem tutaj, no i wjechałem w tą przecinkę autem, powymijałem te korzenie i powiem wam, taki szachmat sobie zrobiłem. No z godzinę tutaj manewrowałem, żeby nawrócić, bo to na pewno bym tyłem tędy nie wyjechał. No Navara jest długim samochodem przede wszystkim. No nie szło tutaj nawrócić. Jak patrzyłem sobie wcześniej tak na pierwszy rzut oka, mówię, a dobra, nawrócę, wjeżdżam. Ale jak przyszło co do czego, to trochę się przeliczyłem. Dobrze, że zawsze wożę ze sobą maczetę i trochę zrobiłem tutaj miejsca. Powjeżdżałem w te krzaki dosyć mocno i udało się w końcu już byłem naprawdę zrezygnowany, ale udało się nawrócić. Też jestem sam, nie miał mnie kto ponawigować. Wysiadałem z tego samochodu, żeby nie przywalić w jakieś drzewo, bo to doświadczenie też mam już za sobą, więc teraz uważam. No ale dobra, no pewnie czekacie, żeby zobaczyć dzika. Fajny, konsumpcyjny dzik. Proszę bardzo. Przelatek, myślę, że około 40 kg w sam raz na stół. Idą święta, więc no czego chcieć więcej. Jakieś pyszne wędlinki się na pewno z tego zrobi. A mi już ślinka cieknie, ale jeszcze nie mogę. Jeszcze parę dni i akurat wszystko się zrobi. Dzika się sprawi i doprawi i zdąży się uwędzić. Akurat jak już będę mógł spożywać tego typu posiłki. Także złożyło się wszystko idealnie. Za dzisiaj wam bardzo serdecznie dziękuję. Zostawcie, jeśli wam się podobało, łapkę, komentarz, cokolwiek możecie podbić. Naprawdę doceniam to, jak mnie wspieracie, bo fajnie się ten kanał rozrósł, a tak naprawdę w lipcu pierwszy odcinek myśliwski dodałem. Także wy to doceniacie, ja mam motywację, nie do polowania, bo do polowania zawsze mam motywację, ale do nagrywania. Co prawda schodzi dużo więcej czasu, jeśli chce się wszystko uwiecznić, ale to też jest forma dla mnie takiej wideo pamiątki, żeby za parę lat się cofnąć i zobaczyć, jak to czy tamto polowanie wyglądało. Tyle. Dziękuję jeszcze raz. Dasz bór.